10 najbardziej niesamowitych pojazdów terenowych na świecie. Miejsce 10. ZIL Punisher. To rosyjski opancerzony pojazd terenowy, zaprojektowany dla sił specjalnych oraz z myślą o operacjach wojskowych. Został opracowany przez firmę ZIL jako nowoczesny transporter opancerzony, zdolny do poruszania się w trudnym terenie. Został zaprezentowany po raz pierwszy w 2015 roku podczas targów wojskowych w Rosji. Pojazd ma długość około 6 metrów, szerokość 2,5 metra i waży około 7,5 tony. ZIL Punisher jest wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy około 730 koni mechanicznych, co pozwala mu osiągać prędkość do 150 km na godzinę na drogach utwardzonych. Pojazd posiada opancerzoną kabinę odporną na ostrzał z broni ręcznej i odłamki, co zwiększa bezpieczeństwo załogi. ZIL Punisher może przewozić do 10 żołnierzy, a jego wnętrze zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić komfortowe poruszanie się w trudnych warunkach bojowych. Pojazd jest wyposażony w zaawansowane systemy nawigacyjne i komunikacyjne, co ułatwia prowadzenie operacji wojskowych. Dzięki zastosowaniu specjalnego zawieszenia, ZIL Punisher może pokonywać trudne przeszkody terenowe, takie jak błoto, śnieg i nierówności. Pojazd jest przeznaczony do operacji antyterrorystycznych, zwiadowczych oraz transportu żołnierzy na pole walki. Pomimo nowoczesnej konstrukcji, ZIL Punisher nie wszedł do masowej produkcji, a jego przyszłość pozostaje niepewna. Miejsce 9. Burlak. To zaawansowany pojazd terenowy 6x6, stworzony w Rosji przez firmę Zawod. Został zaprezentowany po raz pierwszy w 2014 roku. Burlak jest zaprojektowany do poruszania się po ekstremalnych nawierzchniach, takich jak błoto, bagna, piasek czy śnieg. Waga pojazdu wynosi około 8 ton. Długość burlaka to około 7 metrów, a szerokość 3 metry. Co zapewnia stabilność i umożliwia łatwe pokonywanie trudnych przeszkód terenowych. Posiada duże, niskociśnieniowe opony, które umożliwiają rozkładanie wagi pojazdu na szeroką powierzchnię, zapobiegając zapadaniu się w grząski teren. Pojazd ten jest napędzany przez silnik o mocy 250 koni mechanicznych, co pozwala na osiąganie prędkości do 50 km na godzinę na lądzie i zapewnia dobrą manewrowość. Burlak jest wyposażony w napęd na wszystkie 6 kół, co zapewnia mu wyjątkową trakcję na trudnym terenie. Pojazd jest wykorzystywany głównie w misjach wojskowych, ratunkowych i w przemyśle, gdzie potrzebna jest mobilność w ekstremalnych warunkach. Burlak stał się symbolem niezawodności w trudnym terenie, łącząc w sobie nowoczesną technologię, solidność i wszechstronność. Miejsce 8. Avtoros Shaman 8x8. To wyjątkowy pojazd terenowy, zaprojektowany przez rosyjską firmę Avtoros. Został zaprezentowany po raz pierwszy w 2016 roku. Długość Avtoros Shaman wynosi 7,5 metra, szerokość 2,5 metra, a wysokość 3,2 metra. Jego waga to 4,5 tony, co czyni go stosunkowo lekkim, jak na pojazd o takich możliwościach terenowych. Pojazd ten jest napędzany przez 8 kół w układzie 8x8, co zapewnia mu doskonałą przyczepność i mobilność w najtrudniejszych warunkach terenowych. Pojazd jest wyposażony w mocny silnik o mocy 300 koni mechanicznych, który zapewnia prędkość do 70 km na godzinę na twardym terenie. Shaman 8x8 charakteryzuje się dużą wszechstronnością, dzięki czemu może poruszać się po błocie, piasku, śniegu, a nawet przez wody o głębokości do 1 metra. Pojazd jest wykorzystywany w różnych dziedzinach, w tym w misjach ratunkowych, przemieszczaniu się po trudnym terenie i turystyce ekstremalnej. Posiada przestronną kabinę, która pomieści do 8 osób, a także możliwość transportu ładunków o wadze do 1,5 tony. Dzięki swojej konstrukcji jest idealny do zadań w obszarach podmokłych i przybrzeżnych. Avtoros Shaman 8x8 jest jednym z najbardziej zaawansowanych pojazdów terenowych, łącząc w sobie moc,
niezawodność i uniwersalność w ekstremalnych warunkach. Miejsce 7. Szerb. Szerb to unikalny ukraińsko-rosyjski pojazd terenowy, zaprojektowany z myślą o ekstremalnych warunkach, takich jak błoto, piasek, woda czy śnieg. Stworzony przez ukraińskie biuro konstrukcyjne i produkowany w Kijowie i Petersburgu. Pierwsze prototypy pojazdu Szerb zostały zaprezentowane publiczności w 2015 roku. Szerb ma długość 3,5 metra oraz szerokość ponad 2 metry. Co sprawia, że jest kompaktowy i łatwy do manewrowania w trudnym terenie. Pojazd waży tylko 1,5 tony, co czyni go bardzo lekkim w porównaniu do innych pojazdów o podobnych możliwościach. Dzięki ogromnym niskociśnieniowym oponom jest w stanie poruszać się po grząskim terenie, rozkładając swoją wagę, co zapobiega zapadaniu się w grząskie powierzchnie. Szerb jest w stanie pokonać przeszkody o wysokości do 1,5 metra, takie jak kamienie czy krawężniki. Został zaprojektowany, aby pływać po wodzie, co czyni go idealnym pojazdem amfibijnym do operacji w obszarach przybrzeżnych czy błotnistych. Szerb jest wykorzystywany zarówno przez wojsko, jak i w ratownictwie oraz przemyśle, gdzie mobilność w ekstremalnych warunkach jest kluczowa. Pojazd charakteryzuje się wyjątkową niezawodnością, a jego prosta konstrukcja sprawia, że jest łatwy w obsłudze i utrzymaniu. Dzięki swojej niskiej wadze i wyjątkowym właściwościom, to pojazd, który rewolucjonizuje transport w trudnych warunkach, oferując niezrównaną mobilność i wszechstronność. Miejsce 6. Ripsaw FV2. To zaawansowany pojazd gąsienicowy, zaprojektowany z myślą o operacjach wojskowych, jak i klientach cywilnych, którzy wymagają dużej mobilności w trudnym terenie. Został opracowany przez Howe Technologies, firmę znaną z budowy innowacyjnych pojazdów wojskowych i terenowych. Ripsaw FV2 zadebiutował w 2015 roku. Pojazd ten charakteryzuje się wyjątkową prędkością do 100 km na godzinę, co czyni go jednym z najszybszych pojazdów terenowych. Pojazd ten łączy w sobie szybkość z niezwykłą odpornością na warunki terenowe, co czyni go idealnym rozwiązaniem do operacji w wymagających warunkach. Ripsaw FV2 posiada nowoczesną technologię zawieszenia i napędu, umożliwiającą mu płynne poruszanie się po grząskich powierzchniach, takich jak piasek, błoto czy śnieg. Jego długość wynosi 6 metrów, a szerokość 2,5 metra, co zapewnia odpowiednią stabilność i manewrowość w trudnym terenie. Waga Ripsaw FV2 to około 5 ton, co czyni go stosunkowo lekkim pojazdem. Dzięki specjalnie zaprojektowanym gąsienicom jest w stanie poruszać się zarówno po twardych nawierzchniach, jak i po bardzo miękkim terenie, takim jak błoto czy grząskie piaski. Pojazd został zaprojektowany z myślą o ekstremalnych operacjach wojskowych, takich jak rozpoznanie, transport czy wsparcie jednostek bojowych na polu walki. Jest wykorzystywany nie tylko przez wojsko, ale także w cywilnych misjach ratunkowych oraz w przemyśle, gdzie wymagana jest mobilność w trudnych warunkach. Ciekawostka: Ripsaw pojawił się w filmie Szybcy i Wściekli 8, co zwiększyło jego popularność wśród fanów pojazdów terenowych. Miejsce 5. Tucker Snowcat. To amerykański pojazd gąsienicowy zaprojektowany do poruszania się po ekstremalnych nawierzchniach, takich jak śnieg, lód czy błoto. Został opracowany przez amerykańską firmę Tucker Snowcat Corporation w 1945 roku i początkowo był wykorzystywany w wojsku oraz do misji ratunkowych w trudnych warunkach terenowych. Pojazd ma długość 7 metrów, szerokość 2,5 metra, a jego wysokość to także 2,5 metra. Masa Tucker Snowcat to około 4,5 tony. Pojazd wyposażony jest w gąsienice, które pozwalają na rozłożenie wagi na dużą powierzchnię, co zapobiega zapadaniu się w grząski śnieg. Tucker Snowcat może osiągnąć prędkość do 40 km na godzinę na twardym śniegu, a jego silnik zapewnia wystarczającą moc
moc do pokonywania trudnych wzniesień. Posiada napęd na 4 gąsienice, co umożliwia mu doskonałą trakcję w różnych warunkach. Pojazd jest dostępny w różnych wersjach, do transportu ludzi, do przewozu ładunków, a także w wersjach specjalistycznych do badań naukowych i eksploracji. Tucker Snowcat stał się jednym z najbardziej niezawodnych pojazdów gąsienicowych, wykorzystywanym głównie w ekspedycjach polarnych, misjach ratunkowych i przez wojsko. Jego niezawodność, zwinność oraz solidna konstrukcja sprawiają, że jest idealnym środkiem transportu w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Miejsce czwarte: Rolligon. Rolligon to unikalny pojazd terenowy, który został zaprojektowany do poruszania się po bardzo trudnym terenie, takim jak piasek, błoto, śnieg czy grząskie powierzchnie. Został stworzony przez amerykańską firmę Rolligon Corporation. Pierwszy pojazd Rolligon powstał w 1951 roku. Posiada specjalnie zaprojektowane ogromne opony, które mają niskie ciśnienie, co pozwala rozłożyć wagę pojazdu na dużą powierzchnię, zapobiegając zapadaniu się w miękkie podłoże. Dzięki temu Rolligon jest w stanie poruszać się po obszarach, do których inne pojazdy terenowe nie mają dostępu. Wymiary pojazdu zależą od konkretnego modelu, ale Rolligon zazwyczaj ma długość 6 metrów i szerokość 2,5 metra. Waga Rolligona zależy od wersji, ale pojazdy te mogą ważyć od 2 do 6 ton, w zależności od konfiguracji. Rolligon może poruszać się z prędkością do 80 km na godzinę na twardych nawierzchniach, a na trudniejszych terenach jego prędkość zmniejsza się. Pojazd ten jest wykorzystywany głównie w misjach wojskowych, eksploracjach terenowych, a także w przemyśle naftowym i ratownictwie. Rolligon jest również używany w badaniach naukowych i ekspedycjach w odległych rejonach świata, gdzie dostęp do tradycyjnych dróg jest niemożliwy. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji i zdolnościom terenowym, Rolligon pozostaje jednym z najbardziej wszechstronnych pojazdów terenowych do poruszania się po trudnych nawierzchniach. Miejsce trzecie: TC-497 Overland Train. To potężny pojazd zaprojektowany w latach 40. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, aby umożliwić transport przez trudne tereny, w tym góry, piaski i grząskie powierzchnie. Pojazd ten został opracowany przez LeTourneau Technologies oraz US Army. Jednostka napędowa ma długość 18 metrów, szerokość 3 metry, a jej waga wynosi około 36 ton. TC-497 Overland Train składa się z kilku wozów, które tworzą wyjątkowy pociąg lądowy. Pojazd ten łączył w sobie cechy ciągnika oraz platformy transportowej, oferując wyjątkową mobilność i pojemność. Armia USA zbudowała 3 jednostki eksperymentalne, z których najdłuższa miała prawie 183 metry długości, co jest rekordem najdłuższego pojazdu terenowego. Jego celem było umożliwienie transportu ciężkich ładunków, w tym sprzętu wojskowego, przez trudne i odległe obszary, gdzie tradycyjne pojazdy nie mogłyby dotrzeć. Dzięki zastosowaniu ogromnych kół, Overland Train był w stanie poruszać się po piaskach, śniegu i błocie. Pojazd był wykorzystywany przez wojsko do transportu i wsparcia jednostek na terenach górskich, przybrzeżnych oraz pustynnych. Pomimo swoich zaawansowanych możliwości, nie zdobył większej popularności i pozostał eksperymentalnym pojazdem wojskowym. Choć TC-497 Overland Train nigdy nie stał się standardem w armii, to wciąż pozostaje jednym z najbardziej interesujących projektów związanych z transportem terenowym. Miejsce drugie: Antarctic Snow Cruiser. To legendarny pojazd zaprojektowany do badań naukowych na Antarktydzie w latach 30. XX wieku. Został opracowany przez amerykańską ekipę inżynierów
pod przewodnictwem doktora Thomasa C. Poltera, który był odpowiedzialny za projekt w ramach wyprawy badawczej 1939-1941 United States Antarctic Service Antarctic Snow Cruiser został zaprezentowany w 1939 roku. Pojazd ten miał długość 12 metrów, szerokość 4,5 metra i wysokość 5 metrów, co czyniło go jednym z największych pojazdów badawczych. Antarctic Snow Cruiser ważył około 37 ton. Wyposażony był w dwa sześciocylindrowe silniki, wysokoprężne Cummins, które generowały energię dla 4 silników elektrycznych, po jednym na koło. Każdy z diesli obsługiwał więc parę kół po swojej stronie. Każdy z silników elektrycznych miał tylko 75 koni mechanicznych. Antarctic Snow Cruiser miał 4 wielkie koła o średnicy 3 metry i ważyły 750 kg, każda, które miały umożliwić mu poruszanie się po śniegu i lodzie bez zapadania się. Główne zadanie pojazdu to transport badań, materiałów i wyposażenia na Antarktydę, a także zapewnienie mobilności w ekstremalnych warunkach. Mimo zaawansowanej jak na tamte czasy konstrukcji, pojazd miał poważne problemy z mobilnością, zwłaszcza w trudnym śniegu i śliskim lodzie. Antarctic Snow Cruiser nie spełnił oczekiwań i został porzucony na Antarktydzie w 1941 roku, po czym zniknął bez śladu. Dziś pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych projektów związanych z badaniami polarnymi. Projekt pojazdu nie przetrwał prób terenowych, ale był pionierską próbą stworzenia pojazdu zdolnego do przemieszczania się po trudnym antarktycznym terenie. Mimo że nie odniósł sukcesu, Antarctic Snow Cruiser pozostaje fascynującym przykładem ambitnych, inżynieryjnych prób z początku XX wieku. Miejsce pierwsze: Ultra Heavy Lift Amphibious Connector. To potężny pojazd amfibijny zaprojektowany do transportu ciężkich ładunków przez trudny teren, w tym wody, błota, piaski i grząskie powierzchnie. Został opracowany przez firmę Navatek na zlecenie Agencji Badawczo-Rozwojowej Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (DARPA). Pierwsze testy terenowe prototypu odbyły się w 2014 roku. Pojazd ma długość 25 metrów, co czyni go jednym z największych pojazdów amfibijnych, jakie kiedykolwiek stworzono. Posiada gąsienice o szerokości 3 metrów, które rozkładają wagę pojazdu, umożliwiając poruszanie się po grząskich terenach, takich jak piasek czy błoto. Ultra Heavy Lift Amphibious Connector waży około 120 ton. Dzięki temu może transportować ładunki o masie do 180 ton, w tym ciężki sprzęt wojskowy, takie jak czołgi czy pojazdy opancerzone. Został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o operacjach wojskowych, a jego głównym użytkownikiem ma zostać Korpus Piechoty Morskiej USA. Pojazd ten został stworzony, aby umożliwić transport ciężkich ładunków z okrętów wojskowych na ląd, szczególnie na plaże i obszary przybrzeżne, które są niedostępne dla tradycyjnych pojazdów transportowych. Ultra Heavy Lift Amphibious Connector to przełomowa technologia, która rewolucjonizuje sposób prowadzenia operacji logistycznych i transportowych, oferując mobilność i niezawodność w ekstremalnych warunkach. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.